Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przepis, który świetnie sprawdzi się jako część świątecznego obiadu, ale równie dobrze możecie wykorzystać go jako sposób na wędlinę do kanapek. Przygotujemy aromatyczny i soczysty schab ze śliwkami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie mięsa planujecie podać na Waszym wielkanocnym stole. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego schabu zaczynam od prostej mieszanki przypraw. Do niewielkiego naczynia wsypuję czubatą łyżeczkę soli i mielonego czarnego pieprzu. Następnie dodaję po łyżce suszonego majeranku i czosnku. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do uzyskania jednolitego proszku. Naczynie z przyprawami na chwilę odstawiam i zajmuję się mięsem. Około 1250 g schabu dokładnie osuszam przy pomocy papierowego ręcznika. Mięsa wcześniej nie myłem, chodzi mi tylko o osuszenie powierzchni. Wtedy lepiej przylgną do niego przygotowane przed chwilą przyprawy. Nie odcinam też błon czy jakichś śladów tłuszczu. Trafił mi się całkiem ładny kawałek, ale jeśli chcecie, możecie oczyścić mięso z tego typu rzeczy, chociaż odrobina tłuszczu przy pieczeniu na pewno krzywdy nie zrobi. Po osuszeniu mięsa nakłuwam je długim, ostrym nożem w taki sposób, żeby utworzyć głęboką kieszeń w środku. W moim przypadku schab okazał się dłuższy od noża, przez co musiałem nacinać go z dwóch stron. Jeśli wasz kawałek będzie miał około kilograma, myślę, że może wam się to uda zrobić na raz, ale ręki nie dam sobie za to obciąć, bo wszystko zależy od noża, jakiego używacie. Powstałą na środku kieszeń warto lekko poszerzyć, żeby nie było problemu ze wsadzaniem śliwek do środka. Oczywiście podczas nacinania zachowajcie ostrożność, bo bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę. Nie spieszcie się z tym i pracujcie w swoim tempie. Jeśli tylko uzyskaliście prześwit na całej długości schabu, wyszło dobrze. Od razu po nacięciu mięsa nadziewam je suszonymi śliwkami. W mój kawałek weszło około 330 g owoców, ale ich ilość będzie zależeć od tego, jak natniecie mięso i jak mocno będziecie je upychać. Pozostawcie w środku po około 2 cm wolnej przestrzeni do boku mięsa. W trakcie pieczenia mięso będzie się kurczyć, przez co śliwki mogą wypadać ze środka, a wtedy mogą się przypalić, więc warto zostawić sobie taki margines. Upewnijcie się też, że w śliwkach nie ma pestek, bo taka niespodzianka może niestety skutkować wizytą u dentysty. Po nadzianiu mięsa przechodzę do kroku opcjonalnego, który jeśli chcecie możecie pominąć. Uformuję mięso przy pomocy dratwy. Robię to po raz pierwszy na mięsie, do tej pory trenowałem tylko na paczce makaronu, więc tych, którzy się znają, proszę bądźcie wyrozumiali dla mojej koślawej techniki. Mięso odkładam sobie na skraj deski, a na jej środku układam dratwę. Na sznurku układam mięso i robię z dratwy prostą pętelkę, którą zakładam na schab i sznurek znajdujący się pod nim, a następnie ciasno zaciskam na mięsie. Od tego miejsca odmierzam sobie około 2-3 cm, robię kolejną pętelkę, zakładam na mięso, zaciskam i powtarzam te kroki do momentu, aż całe mięso będzie obwiązane. Na samym końcu obcinam nadmiar dratwy i robię prosty, ciasny supeł. W ten sposób mięso jest w miarę uformowane na całej długości. Jeśli decydujecie się na ten krok, zróbcie to tak, żeby dratwa przechodziła przez miejsca nacięcia, bo przy okazji zatrzyma śliwki w środku schabu. Ewentualnie jeśli nie wiążecie mięsa, otwory możecie zamknąć wykałaczkami, też powinny zdać egzamin. Tak przygotowane mięso obsypuję przyprawami z każdej strony, a następnie nacieram je w taki sposób, żeby pokryły każdy centymetr schabu. Zużyjcie całą przyprawę, im więcej tym lepiej. Niektórzy przyprawiają też środek przed nadzianiem, ale ja lubię ten fajny kontrast pomiędzy słodkim środkiem i mocno przyprawioną, przypieczoną skórką. Przyprawione mięso przekładam do woreczka strunowego, staram się pozbyć nadmiaru powietrza z jego środka, a następnie całość szczelnie zamykam i odstawiam do lodówki na 24 godziny. Następnego dnia wyjmuję mięso z lodówki na około 2 godziny przed pieczeniem. Dzięki temu nabierze temperatury pokojowej i odrobinę szybciej się upiecze. Następnie przekładam je do naczynia żaroodpornego. Worek po mięsie płuczę szklanką wody, którą wylewam do naczynia z mięsem.
Na bazie tego płynu możecie później przygotować pyszny, prosty sos. Schab polewam 30 ml oleju rzepakowego, po czym w sam środek wbijam sondę. Polecam sprawdzanie mięsa przy pomocy termometru, ponieważ będziemy je piec do określonej temperatury. Tak przygotowane mięso trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem do momentu, aż wewnętrzna temperatura schabu osiągnie 63 stopnie Celsjusza. U mnie przy schabie o wadze 1250 g zajęło to dokładnie godzinę i 11 minut. Kilogramowy kawałek mięsa będzie potrzebował około godziny. W czasie pieczenia mniej więcej co 20 minut polewam mięso wodą i tłuszczem, które znajdują się na dnie naczynia żaroodpornego. Ja wykorzystuję do tego pipetę do mięsa, ale równie dobrze możecie zrobić to zwykłą łyżką. Ważne tylko, żeby nawilżyć wierzch schabu, przez co równiej będzie nabierał koloru. Schab wyjmuję z piekarnika po osiągnięciu 63 stopni. Jeśli sprawdzacie mięso przy pomocy termometru, wbijcie go tak, by mógł sczytać temperaturę ze środka mięsa. Jeśli nie macie termometru kuchennego, musicie sprawdzić soki. Po prostu nakłójcie mięso i jeśli są czyste, możecie je wyciągać. Po upieczeniu przekładam schab na deskę i przykrywam go kawałkiem folii aluminiowej. Tak przygotowane mięso odstawiam na około 15 minut, żeby odpoczęło i jeszcze nabrało temperatury. Po 15 minutach można już kroić mięso w plastry i serwować je na przykład na wielkanocnym stole, ale równie dobrze sprawdzi się jako zdrowa wędlina do codziennych kanapek. Schab przygotowany w ten sposób jest soczysty, delikatny i po prostu rozpływa się w ustach, a słodkie śliwki przyjemnie kontrastują z doprawioną, przypieczoną skórką. Myślę, że prościej się nie da. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!